Dzień dobry. Obok mnie stoi fotel masujący Massaggio Esclusivo, a w tym filmie zaprezentuję sposób jego obsługi. Fotel Massaggio Esclusivo uruchamiamy jak każdy inny fotel czerwonym przyciskiem. Przechodzi on teraz do pozycji półleżącej. W tym fotelu również jest to pozycja Zero Gravity. Fotel zaczyna skanować nam linię kręgosłupa, czyli masażer wędruje z góry do dołu i z powrotem, tutaj zaznaczając kręgosłup i szukając wzrostu. Czyli szuka wzrostu tak, aby nie masować tutaj nam głowy. Skoro nikt nie siedzi na fotelu, fotel wybiera domyślny środkowy poziom i za chwileczkę da sygnał do wyboru programu automatycznego lub do kalibracji położenia, czyli kalibracji maksymalnego wysunięcia dojazdu masażera tak, żeby tutaj on głowy nam nie masował. Możemy dokalibrować tymi tutaj przyciskami maksymalny poziom, do którego masażer będzie podchodził. Przypuśćmy, że jest to ten poziom i w tym momencie fotel, jeżeli my nic sami nie wybierzemy z programów automatycznych, fotel sam wybierze program automatyczny. Więc mamy do czynienia tutaj z 6 programami automatycznymi, czyli mamy program Ache Relief, na obolałe mięśnie program Comfort, Relax, a pod programem Relax, czyli dłużej przytrzymując przycisk tutaj środkowy, mamy program Demo, czyli 5-minutowy program F0, czyli program demonstracyjny lub też krótki, szybki program masujący. Dalej idąc mamy programy Upper Body na górne partie i Lower Body na dolne partie kręgosłupa, łącznie tutaj z pośladkami. Czyli są to programy automatyczne, całe cykle masażu, już od razu z wyborem technik masażu, ich cyklicznością, ich natężeniem, intensywnością. Także to są programy automatyczne tutaj pod tymi przyciskami zawarte. Wracając do góry, widzimy tutaj postać zarysowaną, gdzie w okolicach nóg, tutaj stóp, mamy dwie strzałki właśnie odpowiadające za podnoszenie tutaj podnóżka lub jego opuszczanie. W okolicach tutaj pleców tej postaci mamy też strzałki odpowiadające za opuszczanie, bardziej płynne przechodzenie do pozycji Zero Gravity lub podnoszenie, wracanie do pozycji siedzącej fotela. Pozycją również możemy sterować za pomocą przycisku 0, czyli jednorazowe użycie tego przycisku powoduje przejście natychmiastowe do pozycji Zero Gravity. Dalej na tej części widzimy jeszcze tutaj taki trybik, kołowrotek, który koreluje od razu z ikoną na wyświetlaczu, tu przy stopach umieszczoną, czyli masażem rolkowym stóp. Czyli za pomocą tego przycisku możemy włączyć masaż rolkowy stóp, regulować jego intensywność lub też wyłączyć, tak? Czyli używając ten przycisk zwiększamy teraz jego intensywność masażu rolkami, zwiększamy do 3. poziomu lub też 4. raz wyłączamy rolki masujące stopy. Dalej na tej części widzimy jeszcze jeden tutaj ukryty delikatnie przycisk heater odpowiadający za ogrzewanie infrared, czyli używając tego przycisku zarysowuje się czerwona kreska w okolicach lędźwi na plecach i mamy w tym momencie uruchomione ogrzewanie na plecach. Do 1,5 minuty powinniśmy odczuć ciepło na plecach do 40 stopni Celsjusza. Temperaturę tutaj możemy podnieść i ułatwić tym samym masaż. Idąc dalej, jeżeli chcemy się bardziej zagłębić w funkcję fotela i wykorzystać poszczególne techniki masażu wykorzystywane oczywiście w programach automatycznych, możemy samodzielnie wybrać którąś z technik masażu. Tutaj poniżej pokazaną, czyli mamy do dyspozycji 5 technik masażu. Jest to ugniatanie, oklepywanie, ugniatanie z oklepywaniem, masaż typu shiatsu oraz rozbijanie. Wybierzmy na przykład ugniatanie. W tym momencie zaznaczyła nam się ikonka ugniatania, czyli fotel wykonuje masaż ugniatający, czyli mamy ten ruch, technikę masażu ugniatanie w tym momencie. Dodatkowo pojawił się na wyświetlaczu tutaj dodatkowy taki manekin z kropką w środku. Oznacza to, że masaż wykonywany jest tu punktowo. Masażer nie wędruje do góry czy na dół, tylko zatrzymał się w jednym punkcie i w tym punkcie wykonuje technikę ugniatanie. Oczywiście możemy wybrać każdą dowolną inną technikę i też w tym
punkcie tą technikę zatrzymać, żeby tutaj punktowo rozmasowywała ona to miejsce, w którym się teraz masażer znajduje. Natomiast wykorzystując strzałki góra-dół tutaj, możemy przemieszczać ten masażer. W tym momencie do góry przemieszczam go, wykorzystując tą strzałkę i próbuję tutaj podejść w okolice szyi. Masażer wędruje tutaj i tutaj zatrzymuję, odpuszczając ten przycisk, zatrzymuję go w tym miejscu, czyli zatrzymuję go tutaj na szyi i on rozmasowuje nam tutaj te mięśnie przy szyi. Także możemy dowolny punkt na linii kręgosłupa wybrać z dowolną też techniką masażu. Natomiast jeżeli nie chcemy, żeby był to punktowy tylko masaż w tej technice, którą teraz mamy tutaj ugniatanie, możemy korzystać z przycisku Backstretch. Ten przycisk zmienia nam zakres prowadzenia masażu, czyli mieliśmy punktowy, ja go użyłem, na manekinie pokazał się od razu zakres, czyli od A do B, czyli nie punktowo, nie całe plecy, ale jakiś odcinek możemy również strzałkami doregulować, czy to ma być odcinek lędźwiowy, czy to ma być odcinek piersiowy, czy gdzie, w jakim zakresie od A do B ma pracować ten masażer. Kolejne użycie przycisku tutaj Backstretch powoduje uruchomienie masażu na całej szerokości, długości pleców, czyli plus pośladki uda. Po raz kolejny używając tego przycisku mamy zakres H3, czyli górnych partii kręgosłupa. Kolejny raz używając jako H4 masażer, ta technika masażu będzie wykonywana w dolnych partiach, czyli lędźwie, pośladki, uda, tutaj będzie ta technika oddziaływana. Czyli mamy tutaj Backstretch, przycisk odpowiadający za zakres. Wracając po raz kolejny go używając, wracamy do punktowego masażu ponownie, czyli w jednym miejscu będzie ta technika oddziaływała. Wszystkie techniki masażu, które tutaj mamy widoczne, możemy w nich doregulować szybkość ich działania, szybkość ich ruchu, czyli w tym przypadku mamy ugniatanie, możemy przyciskiem Speed zwiększyć szybkość ruchu. Od razu na wyświetlaczu widać tutaj zwiększenie tej skali do 3 poziomów. Możemy wyregulować szybkość ruchu ugniatania. W każdej dowolnej technice również to będzie powielane. Natomiast w technice typu shiatsu mamy jeszcze do dyspozycji regulację szerokości pracy masażera, szerokości względem kręgosłupa, czyli możemy bliżej linii kręgosłupa lub troszeczkę dalej rozchodzić tutaj, rozszerzać pracę masażera, czyli jest ona w tym momencie ustawiona na najszerszą, a używając tego tutaj przycisku możemy zawęzić tą pracę tego masażera, czyli ramiona jakby przybliżą się troszeczkę tutaj do linii kręgosłupa. Zostały nam jeszcze tutaj poduszki powietrzne, które również możemy regulować ich pracę w tym fotelu za pomocą przycisku Air Pressure, czyli mamy tutaj sterowanie poduszkami powietrznymi. Uruchamiając fotel, jednocześnie uruchomiły nam się poduszki powietrzne na ramiona i nogi, natomiast korzystając z tego przycisku możemy kolejno wyłączyć ramiona, pozostawiając sam masaż na nogach lub też włączyć z powrotem ramiona, wyłączając masaż poduszkami powietrznymi na nogi. Przycisk po przeciwnej stronie odpowiada za intensywność pracy tych poduszek powietrznych, czyli w 3 poziomach możemy doregulować sobie intensywność nacisku poduszek powietrznych na tutaj nogi. W tym momencie akurat mamy wybrane same ramiona, czyli na ramiona. Możemy tu użyć go i w tym momencie zmniejsza się skala do 1, czyli intensywność poduszek powietrznych przy następnym ruchu, przy następnym napompowaniu będzie już mniejsza. Będzie mniejszą intensywnością, mniej powietrza zostanie wtłoczonego do poduszek powietrznych. Także to jest cała funkcjonalność, wszystkie możliwości fotela masującego Massager Esclusivo zawarte w tym pilocie. Korzystając w dowolnym momencie z czerwonego przycisku możemy wyłączyć fotel, więc
on jeszcze zanim, wracając do pozycji siedzącej, wyświetla memory, więc możemy zapisać pod jedną z dwóch pamięci, dłużej przytrzymując jeden z tych dwóch przycisków, zapisać to, co przez ostatnie kilka tutaj minut robiliśmy, to jakie funkcje korzystaliśmy, wybierając jeden z tych przycisków. Mam nadzieję, że przeprowadzony instruktaż pomoże w jego obsłudze. Natomiast jeżeli masz jakieś pytania, skontaktuj się z nami.